Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Dziś kolejny odcinek różany. Tym razem pokażę Wam moje ulubione róże pomponowe, których kwiaty wyglądają dosłownie jak piękne pomponiki. Zapraszam na ten odcinek. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along and I can't help but feel it. Ci z Was, którzy oglądają ten kanał, wiedzą, że bardzo lubię róże, które są różami pełnymi, które wyglądają często jak piwonie. Ale moje serce niesamowicie bije też do róż, które tworzą piękne, kuliste kwiatostany, które wyglądają wręcz jak takie zwinięte kłębki włóczki, które wyglądają po prostu jak takie piękne pomponiki i wręcz wyglądają jak z takich naprawdę nostalgicznych obrazów. Są róże, bez których nie wyobrażam sobie ogrodu, z takich właśnie pomponowych. I są to róże, które wyglądają po prostu przecudownie. Dlatego dziś chcę Wam pokazać właśnie takie odmiany, które w moim ogrodzie sprawdziły się najlepiej. Pierwsza róża, którą chcę Wam pokazać, myślę, że należy też do jednej z moich ukochanych, ulubionych róży. Jest to róża niezwykle zdrowa. Posiada certyfikat ADR i już od roku 2005, kiedy została stworzona przez firmę Cortez, praktycznie cały czas świeci triumfy na różnych konkursach, ale myślę też, że w ogrodach robi naprawdę ogromną furorę. Jest to oczywiście róża pomponella. Jak sama nazwa wskazuje, jest to róża, której kwiatostany przypominają przepiękne, różowe pompony. Słuchajcie, ja tą różę mam w ilości chyba 6 albo 7 sezonek w ogrodzie. Nie dość, że róża pomponella kwitnie bardzo, bardzo długo. Co prawda u mnie nie jest to róża, która zakwita jako jedna z pierwszych. Powiedziałabym, że jej kwitnienie przypada na początek lipca w moim ogrodzie. Aczkolwiek wiecie, w moim ogrodzie dużo kwiatów zakwita troszeczkę później, ze względu na to, że mamy ogród na wzgórzu, więc bardzo mocno też narażony na wiatry. Ale róża pomponella, oprócz tego, że jest bardzo zdrowa i certyfikat ADR potwierdza właśnie to, że jest to naprawdę odmiana cudowna. Ona do jesieni praktycznie ma naprawdę niesamowicie zielone, soczyste liście, no i też niesamowite kwiatostany. Świetnie się rozkrzewia. Warto ją przycinać, bo wtedy krzewi się jeszcze bardziej i dorasta do około 100 cm. U mnie róża pomponella na tej rabacie jest obsadzona lawendą, więc te kwiatostany lawendy troszeczkę też wspierają te pompony, ale nie jest to róża, która, wiecie, pokłada się od kwiatostanów. Zobaczcie, te pędy są naprawdę fajnie sztywne, zwarte. No jest po prostu bajeczna. Jej kolor jest praktycznie taki mocno nasycony różowy. Nie jest to taki neonowy róż, nie jest to też jeszcze taka fuksja, ale powiedziałabym, że ona mi naprawdę bardzo podobnie wygląda jak kolor Super Tuni Bubblegum, bo zobaczcie, mam tutaj na dole obsadzoną pomponelę właśnie Super Tunią Bubblegum i one naprawdę fajnie razem się komponują. Myślę, że jest to doskonała róża, także na pród rabaty, jeżeli jeszcze obsadzimy ją jakimiś bylinami, czyli nie na sam przód, jak w przypadku na przykład wielu róż okrywowych. Natomiast u mnie powiem Wam, że ta róża przede wszystkim sprawia na mnie ogromne wrażenie na jednej rabacie. Słuchajcie, mam rabatę, na której rośnie niestety octowiec. Wiele lat temu posadzony i ten octowiec, jak już się rozrósł, po prostu tą rabatę całą niszczy. Niestety jego korzenie wychodzą po prostu wszędzie. Bardzo mało roślin jest w stanie sobie na tej rabacie poradzić. Słuchajcie, pomponella w zeszłym roku po prostu była tam królową. Piękna, duża, niepowtarzalna. Byłam w szoku, bo na tej samej rabacie mam też jedną z piękniejszych róż, Garden of Roses, i ona jest tam po prostu wiecznie malutka. Jest tam chyba 3. rok, a wygląda cały czas, jakby to były jej pierwsze miesiące od posadzenia. Natomiast pomponella już w 2. roku po prostu była cudowna, wielka i spektakularna. Kolejna róża, którą dla Was przygotowałam, to jest absolutnie moja faworytka w ogrodzie. W 1. roku nie była moją ulubioną różą. Wydawało mi się, że nim rozpoczęła kwitnienie, była dla mnie taka zielonkawa, wydawało mi się, że zbytnio nakrapiana. Naprawdę pierwsze miesiące, jak zakwitła, nie robiła na mnie wrażenia, a była też taką różą kupioną po prostu przypadkowo. Gdzieś poczytałam o serii Rococo, stwierdziłam, że jest to świetna seria i kupiłam ją do ogrodu. Natomiast gdy ta róża się rozrosła,
a stało się to naprawdę bardzo szybko. Po prostu powaliła mi na kolana. Jest to róża Lovely Rococo. Słuchajcie, gdy byłam w Kutnie na festiwalu róż, na Święcie Róż, to tam właśnie były wystawione różne bukiety różane. Jeden z bukietów różanych, który zrobił na mnie największe wrażenie, to był właśnie bukiet z Lovely Rococo. Słuchajcie, po prostu tą różę możecie ciągle ścinać do bukietów i ona cały czas kwitnie. Mało tego, jest to róża, która pachnie. Nie ma takiego, wiecie, jednolitego koloru. Ona faktycznie, nim rozkwitnie, jest taka lekko, powiedziałabym, zielonkawa, natomiast później te kwiatostany wchodzą w piękny pastelowy róż, piękny taki limonkowy, biały, no po prostu coś cudnego. Po prostu ta róża wygląda, jakbyście wzięli farbę i namalowali piękną pomponową różę, rozmywając różne odcienie limonkowego, białego i różowego koloru. Niesamowita, zdrowa. Zobaczcie, to jest jeden krzew. Ja tych krzewów na tej rabacie mam 3. Mam tą różę jeszcze na innej rabacie i również fantastycznie się sprawdza. I w tym roku stwierdziłam, że muszę ją jeszcze zasadzić w ogrodzie, bo bukiety, jakie z niej powstają, to jest po prostu bajka. Mało tego, powiem Wam jeszcze, że robiąc z niej bukiety, naprawdę zaskoczy Was ona też taką zwartością w wazonie. Słuchajcie, te kwiatostany potrafią mi stać nawet do 2 tygodni w wazonie. To jest po prostu bajka. Róża numer 3 to róża, która jest chyba najbardziej popularną różą na Instagramie i chyba różą, którą najciężej dostać. Słuchajcie, ja na tą różę polowałam naprawdę dobrych kilka sezonów. Później już miałam nawet ustawione powiadomienie o jej dostępności na szkółkach, ale gdy dostawiałam powiadomienie i nawet wchodziłam pół godziny od tego powiadomienia na stronę różaną, niestety okazywało się, że jest wykupiona. W zeszłym roku udało się. Udało się mi ją kupić. Słuchajcie, kupiłam 2 sztuki tej róży. Mogłabym mieć całą rabatę tej róży. Jest to słynna paszmina. Zastanawiałam się, czy jest to róża przereklamowana, ponieważ bardzo wiele osób tą różę wychwalało jako taką, wiecie, no po prostu bajeczną, niesamowitą różę. Zastanawiałam się, czy nie jest taką, wiecie, trochę różą przereklamowaną, ale powiem Wam, że absolutnie nic tutaj z przereklamowania nie ma. Róża paszmina, cudowna róża, znowu róża korca i to jest róża, która od 2003 roku praktycznie cały czas jest różą przecudowną i niezastąpioną. I to jest też jedna z takich róży, którą gdybyśmy mieli mieć piękny bukiet, a już w ogóle bukiet ślubny, to myślę, że ona po prostu byłaby cudowna. Jest to stosunkowo niska róża, bo tak naprawdę jej wysokość jest około 70 cm, ale ona już w pierwszym sezonie kwitnie bardzo obficie. Słuchajcie, te 2 sadzonki, które mam, to są sadzonki, które wsadzałam z gołym korzeniem na jesień. I naprawdę żałuję, że nie mam więcej tych sadzonek. Jej kwiatostany to są po prostu istne pomponiki, które się wręcz zamykają, ale ona ma niesamowicie słodkie też te pomponiki, które jeszcze nie rozkwitły. Jej pąki po prostu są takie, wiecie, malutkie, piękne, kremowe, ale z lekką taką nutą limonkowego koloru. Natomiast sam środek to jest po prostu jak, nie wiem, rozlany taki soczek po prostu w tym pięknym, śmietankowym kolorze. No coś cudownego. Ją po prostu chciałoby się jeść. Myślę, że zdecydowanie będzie to jedna z moich ulubionych róży w ogrodzie. Róża numer 4 to róża, której na początku nawet zastanawiałam się, czy zaliczyć ją do takich klasycznych pomponików, ponieważ ona nie ma aż takich, wiecie, pomponików jak pomponella, czy może nawet paszmina, ale mimo wszystko jednak jest to moim zdaniem taki właśnie piękny kwiat, trochę jak taka filiżanka zamknięta. Dla mnie jednak jest to taki otwarty pompon. Jest to róża Davida Austina Ausblush. Tą różę wyróżnia, słuchajcie, niezwykły zapach, trochę cytrusowy, trochę taki zapach mirry. Jest po prostu niesamowita i ile razy koło niej przechodzę i widzę ten jej cudny, romantyczny kolor. To jest naprawdę taka właśnie jedna z nostalgicznych po prostu róż. Zachwycam się nią. Też młoda sadzonka. Także wsadzona, słuchajcie, na jesień. Ona dorasta do około 1,50 m. Ja się tu bardzo cieszę, bo będzie naprawdę dużo miejsca na tej rabacie zajmować. Natomiast jedyny jej minus jest taki, że mimo tego, że naprawdę ma świetne, sztywne pędy, słuchajcie, jak na róże angielskie, to jest róża, która nie pokłada się tak jak większość po prostu angielek. Olivia Rose w pierwszym roku jest po prostu taka, powiedziałabym, lekko klepnięta. A ta róża jest naprawdę taka, wiecie, sztywna, piękna. Jedyny jej minus jest taki, że do bukietów średnio się nadaje. Po prostu te kwiatostany dość szybko opadają. Ale sam kolor, sam zapach, który naprawdę czuć na odległość, zdecydowanie
Kolejna moja faworytka ze szkółki David Austina. Czy widzicie tą cudną, ogromną różę pełną pąków? To kolejna róża z serii Rococo. Słuchajcie, jeżeli tylko pragniecie mieć taką różę, która będzie naprawdę wyglądać nostalgicznie, jak takie piękne, historyczne róże, ale będzie jednocześnie trwała, będzie kwitnąć przez cały sezon, praktycznie nie będzie nawet widać, że ona powtarza kwitnienie, bo ona będzie kwitnąć cały czas, to sprawdźcie serię Rococo. Zdecydowanie jest to seria, którą polecam nawet początkującym ogrodnikom, nawet osobom, które pierwszy raz będą mieć do czynienia z różami. Uwierzcie mi, podziękujecie mi za polecenie tej serii. To jest kolejna róża serii Rococo i to jest Candy Rococo. Ona jest inna. Ona jest tak energetyzująca kolorem. To jest znów mega soczysty kolor. Powiedziałabym, że bardzo przybliżony do pomponeli, ale jednak taki bardziej energetyzujący. Widać ją z daleka. U mnie ta róża, słuchajcie, to jest jedna sadzonka i u mnie ta róża osiąga wysokość około, myślę, 100 cm. Natomiast zobaczcie, jakie to są kwiatostany. Tu po prostu ścięcie jednego kwiatostanu i już jest bukiet. Kwitnie naprawdę niesamowicie. Myślę, że też naprawdę nie ma takiego czegoś, że po deszczu wyglądała jakoś bardzo źle. Zresztą, jeżeli nieliczne kwiatostany po deszczu wyglądają gorzej, to tak naprawdę przy jej obfitości kwitnienia w ogóle nie zwracam na to uwagi. Słuchajcie, ja tą różę mam tak sadzoną obok kolejnej sadzonki Lovely Rococo, którą sadzałam chyba na jesień, a ta sadzonka myślę, że będzie miała około 3 lat. Absolutnie róża godna polecenia. Jeżeli chcecie komuś sprawić naprawdę super prezent, seria Rococo to jest właśnie to. Kończąc dzisiejszy odcinek, zabrałam Was do róży czerwonej. Tu kolejna z serii Rococo. No cóż, jak widzicie, ta seria jest po prostu bajeczna i to jest róża Hot Rococo. Śmiałam się, bo mój mąż miał tutaj dokupić różę i było w mojej ukochanej szkółce w Krakowie. No i była taka sytuacja, że dzwoni do mnie, że nie ma róży, którą ja chciałam, ale pani mu poleciła inną serię Rococo. Słuchajcie, ja nawet nie zapytałam o kolor, tylko jak usłyszałam, że to jest seria Rococo, to oczywiście powiedziałam: weź, będzie super. Posadziliśmy ją tutaj na wyspie wokół traw. Słuchajcie, wygląda tak niesamowicie, ponieważ ta żywotność koloru i zdrowe, zielone liście fantastycznie komponują się właśnie z trawami, tworząc naprawdę taki fajny, mega czerwony punkt na tej rabacie. Ciekawa jestem, czy lubicie róże pomponowe, czy macie w swoim ogrodzie odmiany, które dzisiaj wspominałam i czy macie podobne doświadczenia z tymi różami jak ja. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie Was do tego zachęcam, ponieważ dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o wielu filmach, które tutaj się pojawiają. Dziękuję Wam za dziś. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but